Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się demontażem i montażem Sony Ericssona G502. Zaczynamy. Sprawdzimy sobie oczywiście, czy działa. Widzimy, że jest włączony. Ściągamy tę klapkę, bateryjkę, kartę SIM i kartę pamięci tutaj z boku, jeśli oczywiście jest. Teraz przechodzimy dalej. I tutaj podwadzamy, widzimy tutaj jest klapka, obudowa tylna, tutaj górna, podwadzamy tutaj delikatnie i takim płaskim narzędziem, otwierakiem do obudów bądź innym płaskim narzędziem plastikowym, tutaj w tym miejscu starajmy się podwadzić, troszkę musi być płaskie, bardziej jak to. Na przykład takie metalowe, ale oczywiście nie róbcie tego metalem, ponieważ troszkę uszkodzicie sobie obudowę, więc nie polecam. Tutaj dość oporowo nam tutaj wychodzi. Trzeba dojść tutaj mocno. O, i widzimy, obudowa nam tutaj fajnie odeszła. Zaczaski puściły. Oczywiście pamiętajcie, by nie robić tego metalem. Jeśli chcecie, by telefon był w takim stanie, jakim był przed demontażem, by go po prostu tutaj nie zrobić niechciane tutaj takie zrywy, zniekształcenia obudowy. Dlatego pamiętajcie, by robić to zawsze takim narzędziem plastikowym, bardzo płaskim najlepiej. I podwadzamy tę obudowę, tutaj idziemy dalej. Troszkę mocniej, bo tutaj widzę, że zatrzaski solidnie trzymają. I na drugą stronę. I obudowa tutaj fajnie już nam schodzi. I teraz mamy do odkręcenia 4 śrubki. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta śrubka. Wszystkie śrubki są tutaj gwiazdkowe. Musimy troszkę szerszy. I jedziemy z tymi śrubkami. Tu jest jedna, druga, trzecia i już czwartą mamy. Sobie wyciągniemy i odkładamy na bok, by nam nie przeszkadzały. I teraz podwadzamy naszą tutaj przednią obudowę od samego dołu najlepiej. Tutaj wjeżdżamy sobie. Tutaj obok paszportu najlepiej, bo fajnie się tutaj podwadza. O, i wjeżdżamy. I jedziemy na samą górę. Tutaj z jednej strony. Następnie przechodzimy na drugą stronę. I tak samo jedziemy do samej góry. I tu nam obudowa fajnie tutaj wychodzi. I widzimy, że nic tutaj nie uszkodziliśmy. Przechodzimy dalej. Teraz ściągniemy tutaj wszystkie te bebeczki z tego korpusiku. Postaramy się je wszystkie wyciągnąć. Podwadzamy w takim miejscu, by oczywiście żadnego podzespołu nie uszkodzić. Postarajmy się to zrobić na przykład tutaj u samej góry. W jednym miejscu. Delikatnie. Tu widzimy blokadę. Tu jest jedna blokada. Tutaj druga. I szukamy następne blokady. Zobaczymy na razie tutaj, czy nam puści. U samej góry. Po boku. Raczej nie. To przechodzimy od razu tutaj do klawiaturki.
Coś tu widzę, że strasznie oporowo trzyma. To znaczy, że telefon nie był nigdy tutaj, widzę, w demontażu. Tutaj widzimy, są to trzaski, tu jeden, drugi, po drugiej stronie trzeci, czwarty. One nam tutaj tak blokują te wszystkie podzespoły. Więc podwadzamy tutaj między tymi zaciaskami. I tu widzimy, że nam te wszystkie bebeszki tutaj z tego telefonu fajnie tutaj wychodzą. Tutaj one tak wyglądają, tutaj w tym miejscu. Tu widzicie jeden, drugi, tu trzeci i tu czwarty. One właśnie blokują nam tutaj całe te wszystkie wnętrzności tego telefonu. I tu oczywiście widzimy, w korpusie znajduje się tutaj głośnik wraz z zasięgiem, wibrator oczywiście, tyle tak naprawdę. No i oczywiście, nie pomyślałem, że jeszcze głośniczek do rozmów, ale głośniczek do rozmów tutaj jest, tutaj w tym miejscu akurat widzimy. I tak to mniej więcej wygląda. I tutaj jeśli chcemy oczywiście zdemontować jeszcze płytkę klawiatury numeryczno-funkcyjnej, to tutaj wyciągamy z płyty głównej. Następnie tutaj widzimy jeszcze, są takie specjalne blaszki mocujące. My może od razu tutaj ściągniemy całą tą ramkę czarną dookoła, która jest. Tutaj widzimy, są mocowania. Postarajmy się to ściągnąć. Tu są górne zaczaski. Tutaj widzimy, to jest dość ciężko ściągnąć. O, tu widzę, że puściło. Jak widzicie, najlepiej to zrobić od samej góry. Tutaj jest pierwszy, ten główna blokada. Tutaj podwadziłem głównie palcem i widzimy, że tutaj cała ta rameczka odchodzi. I tu widzimy właśnie, kiedy chcielibyśmy tutaj wyciągnąć nasz głośniczek do rozmów, wymienić go, to w tym miejscu on się znajduje. Musimy akurat ściągnąć naszą tą ramkę wraz z klawiaturą numeryczną funkcyjną. I tu widzimy oczywiście nasz wyświetlacz. Jeśli chcemy go tutaj wymontować, to bardzo prosto, podwadzamy tutaj w tym miejscu. I został on tutaj zdjęty, oczywiście. I jeszcze jedną rzeczą, którą możemy tutaj wymontować bez tutaj ingerencji lutownicy bądź innych tutaj ważnych takich specjalnych maszynek. Oczywiście nasz fastpod możemy wyciągnąć. Informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.